Postanowiłem sprawdzić, czy da się dojechać z Anglii do Polski pociągiem. Czy to się opłaca? Czy w ogóle ma sens? Ile to kosztuje? Ile trwa? I co można zobaczyć po drodze? Zapraszam Was na wyjątkową podróż przez Europę. Pociągami. Się wylała. Tu się wylała. Ciepłej wody nie ma. Przez tunele, miasta i krajobrazy, aż do Polski. To początek całej serii, w której pokażę Wam tę trasę z bliska. Zapraszam! Witajcie. Elo, elo. Dzisiaj jest 3 marzec 2025 rok. Godzina 4:40, 4:45 rano. I dzisiaj sam rodzina została w domu, a ja sam dzisiaj zrobię to, co od wielu lat chciałem zrobić, czyli pojechać pociągami z Anglii do Polski. Jak długo mieszkamy w Anglii? Zawsze podróżowaliśmy na 2 sposoby. Albo samolotem, albo samochodem. Samochodem parę razy jechaliśmy. Zazwyczaj jest to samolot najszybciej i w sumie teraz najtaniej, jakby nie patrzeć. Ale pociągami jeszcze nigdy nie jechaliśmy. I zawsze mnie to ciekawiło, czy da się, czy jest taka możliwość, czy zgra się to czasowo. Bilety na pociągi mam już pokupowane. Podróż będzie składała się z 4 etapów, czyli najpierw pierwszy pociąg to będzie pociąg tutaj z północy Anglii, bo musicie wiedzieć, że ruszam z północy Anglii, z okolic Manchesteru, dokładnie z Wigan, do Londynu, Pendolino, Avanti West Coast, z Londynu do Brukseli, Eurostar pociąg, z Brukseli do Berlina Nightjet, to jest pociąg nocny, i z Berlina do Gdyni, no dokładnie jadę do Tczewa, i ten pociąg to jest nasz pociąg polski, PKP Intercity, Gdania się nazywa, także w takich 4 etapach podróż moja, a już więcej za chwilę, jak znajdziemy się na stacji kolejowej Wigan. Oto zbliża się pierwszy środek transportu, czyli autobus. Tym autobusem dostanę się do Wigan. Morning, single ticket please. Thank you. 4:53. Przyjechał dokładnie tak, jak miał przyjechać. No i jestem w Wigan. Dojechałem na jedną ze 2 stacji kolejowych w Wigan. I pociąg ten do Londynu, którym będę teraz jechał, odjedzie ze stacji Wigan North Western. No i wbijamy na stację. No i jest. 5:46. London Euston z peronu 4 o 5:46 on time. Bilet mnie kosztował 52 funty. A zobaczmy, ile będzie kosztował, jak chcielibyśmy kupić tak po prostu z buta. Ten sam pociąg na dzisiaj, na teraz, 5:46, 182 funty. Ja kupowałem bilet 2 tygodnie temu i kosztował 52,50 dokładnie, więc różnica trochę jest. 1 to 4. A tam dalej jest 5 i 6. No to idziemy. Następny pociąg to jest London Euston na czas. I taka to stacja Wigan. Ruszam 5:46. Czas podróży to 2 godziny i 14 minut. Dystans, jaki przejadę teraz stąd z Wigan do Londynu, to około 200 mil, około 350-360 km. 2 godziny 14 minut. To nie jest jakiś super szybki pociąg. On jeździ 125 mil na godzinę, czyli pod 200 km na godzinę. Co jeszcze mogę powiedzieć? To jest to Pendolino. Pendolino, czyli dokładnie te same pociągi, które jeżdżą w Polsce. Znaczy może nie te same pociągi, ta sama firma, ta sama marka pociągów. Z taką różnicą, że nasze Pendolino w Polsce, nasze dziobaki, one nie są przechylne, czyli na zakrętach on się nie przechyla. Tutaj pociągi w Anglii, Pendolino, one są z przechylnymi wózkami, także no nie czuć po prostu przechyłów na zakrętach. Zbliża się pociąg, mam go na żywo. Zaraz będzie. Jedzie. Ja mam miejsce 17 w wagonie F. A wagon F to właśnie tutaj. Zapraszamy na pokład. Jest dokładnie 5:46.
2 godziny i 14 minut podróży, więc jedziemy. No i dobra, zaczęliśmy podróż. Pierwszy pociąg, czyli Avanti West Coast z północy Anglii do Londyn Euston. Właśnie przyszedłem na czoło składu. Z tyłu za mną już jest wejście do pani maszynistę. Teraz przejdziemy się przez cały pociąg, aż na sam koniec. I pierwsze co? W pierwszym wagonie jest to wagon pierwszej klasy. Tak to wygląda. Czyli pierwsza klasa ma tak to rozwiązane, że są miejsca po lewej stronie, pojedyncze, i po drugiej stronie są podwójne miejsca. To dosyć jest nowy pociąg, bo mają stacje do ładowania telefonów, indukcyjne, gniazdka. Także tak. Przejdziemy sobie teraz na sam koniec pociągu. Toaleta w pierwszej klasie. Zobaczymy, czym się różni toaleta w pierwszej klasie od toalety w drugiej klasie. Uwaga, elo. Dosyć przestronna. Kibelek, po prostu zwykły kibelek. Nic nadzwyczajnego. Idziemy dalej. I tak jak mówiłem, pierwsza klasa to jeden rząd po prawej i 2 miejsca po lewej. No i dobra, wyszliśmy. O, pan zbiera bilety, sprawdza bilety. Trzeba będzie pokazać panu. Dobra, to zostanę tutaj i im pokażę bilecik. No, poszedł sobie. Nie, to nie. No nic to. No idę dalej. No i teraz weszliśmy do przedziału już drugiej klasy standardowe. Czyli 2 miejsca po lewej, 2 miejsca po prawej. Niczym to się nie różni. Jak na całym świecie. Morning. Aha. Czyli dojeżdżamy do stacji Warrington. Good morning, ladies and gentlemen. Service shortly arriving in at Warrington by Key. Any customers leaving the train, please do shoot your whistle. A my śmigamy dalej. Czyli to jest pierwszy stop. Service shortly arriving in at Warrington by Idziemy. Druga klasa też podobnie ma. Też potrafią być po prostu stoliki. I też są punkty do ładowania bezprzewodowego i gniazda USB razem z zwykłymi gniazdami. I teraz wchodzimy do wagonu Wars, czyli gdzie można kupić sobie pićku. No tutaj pani stoi i tak jest. Good morning. I proszę, podstawowe rzeczy. Kanapki. Kanapka za 4 funty. 3,80. Piwo. Wino. Szampan. Cola. I tu proszę ceny. Kawa 2,80.
batoniki, Twixy, KitKaty, funt 20, puszka Coca-Coli 2 funty. Także takie to właśnie ceny są. No i dobra, idziemy dalej. Tu jest stanowisko w ogóle kierownika pociągu, który ogarnia, co się dzieje w całym pociągu i prawdopodobnie na trasie albo na trasach innych. Także takie ciekawe miejsce pana kierownika. Dobra, idziemy dalej na tył pociągu. Takie. I ruszamy. Pociąg rusza ze stacji Warrington Bunkie. To cały czas ten sam układ, czyli 2 miejsca po lewej, 2 miejsca po prawej. Dobra, jest toaleta w klasie drugiej. Gdy się zamykają, to teraz możemy porównać sobie toaletę klasy drugiej od tej z klasy pierwszej. Niczym to się nie różni, wszystko jest to samo. Inna kolorystyka tylko. A ogólnie rzecz biorąc jest dokładnie tak samo. O, pan kierownik mówi o tym, w jakim pociągu się teraz znajdujemy i dokąd jedziemy. I jestem w pierwszym wagonie, czyli wagon A. I to już jest koniec pociągu. Pociąg ten ma 9 wagonów. Choć pendolino to pociągi kojarzone z dużymi prędkościami, w Wielkiej Brytanii nie rozwijają one takich szybkości jak na przykład francuskie TGV czy niemieckie ICE. Brytyjskie pendolino, kursujące na trasie West Coast Main Line, osiągają maksymalnie 200 km na godzinę, czyli około 125 mil na godzinę. Na tej trasie podróżuje z Avanti West Coast. To jeden z głównych operatorów kolejowych w Wielkiej Brytanii, który przejął tę linię po słynnym Virgin Trains w 2019 roku. Przez ponad 2 dekady trasę West Coast Main Line obsługiwała słynna marka Virgin Trains, należąca do Richarda Bransona. Pociągi Virgin były symbolem nowoczesności, innowacji, a ich czerwono-białe barwy były dobrze znane każdemu, kto podróżował między Londynem a północą Anglii. Jednak w 2019 roku kontrakt na obsługę tej linii wygasł, a rząd nie przedłużył go z Virgin Group. Przetarg wygrało konsorcjum First Group i Trenitalia, które powołało do życia nową markę Avanti West Coast. Nazwa Avanti, czyli naprzód po włosku, miała symbolizować nowy początek, rozwój i inwestycje w jakość usług. No i okej, powoli dojeżdżam do Londynu. W sumie już jestem w Londynie. No i udało się. 8 rano, czyli dokładnie po 2 godzinach i 14 minutach jestem na stacji London Euston. Teraz muszę przejść na stację St. Pancras, z której to odjeżdża pociąg Eurostar do Europy przez kanał La Manche, do Paryża, do Amsterdamu, no i do Brukseli. To jest, zdaje się, jakieś około 10 minut pieszo. London Euston to jeden z najważniejszych dworców kolejowych w Wielkiej Brytanii. To właśnie stąd startują pociągi dalekobieżne Avanti West Coast, kursujące m.in. do Birmingham, Manchesteru, Liverpoolu czy do Szkocji do Glasgow. Dworzec ten został otwarty już w 1837 roku jako pierwsza londyńska stacja, która obsługiwała linie dalekobieżne. Dziś Euston jest często krytykowany za swoją surową, betonową formę, ale to jedno z najbardziej ruchliwych miejsc w Londynie. Rocznie przewija się tutaj około 30-40 milionów pasażerów. Jestem. No jeszcze nie jestem na stacji. 10-15 minut pieszo ze stacji Euston. Jestem w sumie nad stacją St. Pancras. St. Pancras Hotel i właśnie pod tym budynkiem, tutaj pode mną, są stacje kolejowe, znaczy są perony. No i zdaje się, że znalazłem główne wejście na dworzec St. Pancras International. A
teraz trzeba sprawdzić skąd, z jakiego peronu odjeżdża pociąg. Tu są wyjścia. International Trains, ok. Eurostar International Trains. London St. Pancras to prawdziwa perełka wśród londyńskich dworców, zarówno architektonicznie, jak i historycznie. Dworzec otwarto w 1868 roku. Znany jest przede wszystkim jako terminal pociągów Eurostar, ale to coś więcej niż tylko stacja, to także hotel, centrum handlowe i miejsce spotkań. Spacerując tutaj, trudno uwierzyć, że to nadal czynny dworzec kolejowy z majestatycznym żelaznym dachem hali peronowej, czerwonymi murami i eleganckim wnętrzem hotelu. No i okej. Właśnie zapytałem się o obsługi. Tam są generalnie, tam jest wejście. I teraz puszczają ludzi na pociąg o 9:31 do Paryża. Jest godzina 8:40 i ja mam być około 9:30, żeby zacząć się odprawiać po prostu. Za tymi bramkami są normalnie odprawa bezpieczeństwa, security, bo jakby nie patrzeć, to normalne przekroczenie granicy, więc wszystko bezpieczeństwo musi zostać zachowane. Sprawdzimy teraz cenę biletu, ile kosztuje. Ja zapłaciłem za ten bilet 2 miesiące temu, około bukowałem 80 funtów. Zobaczmy teraz, ile kosztuje. Jakby chcieć kupić z buta. Zobaczmy. Proszę bardzo. Na 11:04 224 funty. Warto kupować wcześniej. Okazuje się, że bramki już są otwarte. 11:04. Pociąg 9126. Można podróżować tym pociągiem z 2 sztukami bagażu dużego i 1 podręczny. Nie ma limitu wagowego, natomiast musi być na tyle ciężki, żeby móc go samemu podnieść. Nie może być za ciężki, że ktoś inny musiałby nam pomóc. Tu mój bilet. Uwaga. No i dziękuję. No i teraz bezpieczeństwo. No i okej, po bezpieczeństwie, tam za mną z tyłu jest odprawa bezpieczeństwa. No i teraz co? Można powiedzieć, że jestem na terminalu. Tak to wygląda tutaj. Sklepy oczywiście bezcłowe, jak na lotnisku, bo znajdujemy się teraz w strefie bezcłowej. Standardowo, dokładnie ten sam sklep World Duty Free, co na lotnisku. Tak czy inaczej, relaks teraz. 10:40 i zaczyna się boarding. 10:42 dokładnie, czyli 22 minuty do odjazdu. Zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, to już teraz wiem, ile jest wagonów. To jest wagon 15. O nie, 16. Czyli lokomotywa na początku to jest 16. Także jest 16 wagonów. Dobra, zobaczę, czy mi się uda zrobić. Can I go just for 10 seconds on the front to take a picture? Thank you. No, także pan mnie wpuścił na początek pociągu, żeby tylko zrobić sobie zdjęcie. I to jest taka fura. Stoją 2 Eurostary. I wbijamy. Teraz mam siedzenie. Siedzenie numer 74, więc poczekamy, co tutaj się dzieje. Mind the gap. Ten, it's here. 11, it's there. Yeah, but it So that's says 10. 10 on there. And this On the outside it was confusing. Na samym końcu. Dobra, to poczekamy. 11:04. I właśnie pociąg ruszył dosyć punktualnie. Jestem w pierwszym wagonie, który oczywiście zaczyna się pierwszą klasą. Także teraz przejdziemy sobie od początku do końca, także idziemy. Oczywiście pierwsza klasa ma swoje drinki, które są w cenie, także to był bufet z tych właśnie drinków. Teraz idziemy sobie tędy. Thank you. No, proszę mi to nie zamykać. Także pierwsza klasa. Toaleta w pierwszej klasie, uwaga. Hello. No tak to wygląda. Bez szału. Po prostu zwykła toaleta. Jedziemy dalej.
Wchodzimy, przechodzimy przez wagon. Podobnie jak w pociągu, w którym jechałem do góry, czyli jeden rząd i drugi rząd. Podwójny. Musimy poczekać chwilę, ponieważ to jest ta różnica między pierwszą klasą a drugą klasą, że oni mają tutaj jedzonko i picie. Jakoś się przecisnąłem. No dobra, czyli tutaj zatrzymaliśmy się i idziemy dalej. Idziemy dalej przez pociąg. Kolejne toalety. I już wchodzimy do klasy drugiej, czyli normalnej klasy. Czyli standardowo podwójne fotele. Jezu, jak buja. Standardowo, nic nadzwyczajnego. Standardowy pociąg, mógłbym powiedzieć. Momentami hałas. Ciekawe, w którym momencie będziemy wjeżdżać przez Eurotunel. Toaleta. To jest taka mała. To nie jest dla niepełnosprawnych, więc no zobaczę, jak będzie dalej. Czy będzie taka dla niepełnosprawnych też. Dobra, jesteśmy w 6. wagonie. Jeszcze 10 przed nami. No masakra. To się wychyla. Nie widzę póki co toalety dla niepełnosprawnych. I tak samo fotele czwórki z miejscem na 4 osoby. Ale to już na pewno jest starszego typu pociąg. Dlaczego? Bo nie ma ani indukcyjnych ładowarek, ani USB. Zwykłych gniazdek do ładowania też nie widziałem, chyba że przeoczyłem. Dobra, jesteśmy teraz w wagonie numer 8 i wchodzimy do Warsu. Tak, to jest Wars. Co tam mamy za oknem? Śmigamy. Teraz muszę z ciekawości zobaczyć, z jaką prędkością jedziemy. Nie, póki co nie chcę się połączyć. Może jak usiądę na miejsce, to może wtedy, bo póki co na razie nie może znaleźć GPS-u. Ale ogólnie rzecz biorąc, to te pociągi jeżdżą przez tunel, czyli pod kanałem La Manche. Podobno jadą 160 km na godzinę, we Francji 300 na godzinę, więc nie omieszkam tego sprawdzić. Dobra, a tymczasem Wars. Jakie mamy ceny? Kawa 2,50, 3,20, woda 2,60, cola puszka 2,90, piwo Lost Lager, ale mała puszka 5,30. To ogólnie rzecz biorąc normalne ceny, nie są jakieś tam straszne. Oczywiście płatność kartą, kawki jak najbardziej. Także to był wagon 8, w którym jest Wars. O, tu jest toaleta? Nie, tu jest toaleta, to jest kuchnia. I tu jest wagon 9, w którym też jest kuchnia. Kuchnia w sensie Wars. Snack bar. Także mają 2. No, na taką ilość ludzi. Dobra, i teraz idziemy dalej. 9. Wciąż zwykłe toalety, żadnej dla niepełnosprawnych nie widziałem.
Jest i wagon 10, czyli mój wagon jest. Tu gdzieś siedzę, o tu siedzę, pan śpi sobie. Zdaje się, że jest troszeczkę szerszy. Tak mi się wydaje, bo mogę iść prosto, jedynie barki do siebie ściągam, a ogólnie to mogę prosto przechodzić. Ale no, nie jest pełen. Nie jest tak, że wszystkie miejsca są zajęte. Natomiast myślę, że jakieś 80-90% miejsc jest zajętych. Co było widać na terminalu. Bardzo dużo ludzi, bardzo mało miejsca w porównaniu do tej ilości ludzi, więc to wygląda. Ogólnie podróż potrwa około 2 godzin. Do Paryża bodajże 2,5 godziny, czy 2 godziny 40. Jest wagon numer 13. O, 268 na godzinę jedziemy właśnie. To spoko. Myślałem, że w Anglii nie jeżdżą tak szybko, z taką prędkością. Chyba że my już nie jesteśmy w Anglii. 270. Jak wygląda 270? No, po prostu. O, kolejny serwis. A, kolejna pierwsza klasa, ok. Excuse me, sorry. Ok, I'll wait, no worries. Poczekamy na serwis. Da się przepchać, czy się nie uda przepchać. Czyli ok, czyli pociąg. Thank you. Thank you. Czyli wychodzi na to, że z przodu pociągu i z tyłu pociągu są pierwsze klasy. A my plebs po środku schowani. No i faktycznie toalety tylko tutaj są te szerokie. Wagon numer 14, uwaga. Safety on board. Usiądziemy, to poczytamy sobie może o tym pociągu coś więcej. I standardowo też pierwsza klasa, czyli 2 miejsca po jednej stronie i 1 fotel po drugiej stronie. Hello! Tu, fajnie. Wagon numer 15, czyli zbliżamy się do czoła pociągu, a tutaj trwa serwis. Dobra, tu poczekamy. Thank you very much. Ok, idziemy dalej. Lecimy. No, panowie się bawią. Czemu nie? Ok. I co tu mamy? Koniec, to jest 16? A, okej, dobra, czyli to jest wejście. No i tak to właśnie wygląda. Tu już jest wejście do maszynisty. No dobra, teraz wracam na swoje miejsce, usiądę i zobaczymy, gdzie jesteśmy, czy uda się połączyć z netem, za ile będziemy wjeżdżać pod kanał La Manche. Eurostar to pociąg dużych prędkości, który łączy Londyn z kontynentem, kursując przez słynny tunel pod kanałem La Manche, czyli Eurotunel. Po raz pierwszy Eurostar wyruszył w trasę w 1994 roku, skracając podróż z Londynu do Paryża do zaledwie około 2 godzin i 15 minut. Dzięki temu przebił się jako realna alternatywa dla lotów, zwłaszcza że odjeżdża z centrum Londynu i wjeżdża prosto do centrum Paryża czy też Brukseli. Największe wrażenie robi oczywiście przejazd przez Eurotunel. To prawie 38 km pod dnem kanału La Manche, co czyni go najdłuższym podmorskim tunelem na świecie. Okej. Jest 11:56 i właśnie dopiero co wyjechaliśmy z tunelu. Choć Eurotunel działa dopiero od lat 90., marzenia o połączeniu Anglii z kontynentem pojawiły się znacznie wcześniej.
Już w 1802 roku francuski inżynier Albert Mathieu zaproponował projekt tunelu pod kanałem La Manche, który miał być oświetlany lampami gazowymi, a pasażerowie mieli przesiadać się na konne zaprzęgi. Dopiero w latach 80. XX wieku Francja i Wielka Brytania zdecydowały się wspólnie zrealizować projekt. Budowa Eurotunelu rozpoczęła się w 1988 roku i trwała 6 lat. Pracowało przy niej ponad 13 000 osób, a koszt inwestycji wyniósł ponad 9 miliardów funtów. Był to jeden z największych projektów inżynieryjnych XX wieku. Długość całkowita to około 50 km, w tym 30 km pod wodą. Średnia głębokość pod dnem morza to 40 metrów. Dziennie przez tunel przejeżdża około 400 pociągów pasażerskich i towarowych, a czas przejazdu to około 30-35 minut. Eurostar to nie tylko marka, to też technologia wywodząca się prosto z Francji. Pociągi kursujące między Londynem a kontynentem są oparte na technologii TGV, słynnych francuskich superszybkich pociągów, które od dekad biją rekordy prędkości i obsługują linie dużych prędkości we Francji. Pierwsze składy Eurostar, znane jako British Rail Class 373 lub TGV TMST, powstały w latach 90. specjalnie na potrzeby przejazdów przez Eurotunel. Są dostosowane do różnych systemów zasilania i sygnalizacji w 3 krajach: w Wielkiej Brytanii, Francji i Belgii. Nowsze składy, czyli Eurostar E320, to już konstrukcje oparte na technologii Siemens, ale wywodzące się z filozofii TGV. Pociągi te mają długość około 400 metrów i mogą pomieścić około 750 pasażerów. Czyli jednak 300 na godzinę. Nice. No i powoli zbliżamy się do Brukseli. Piękna to była podróż, nie zapomnę jej nigdy. 300 km na godzinę. Pierwszy raz w moim życiu. Na kołach 300 km to pierwszy raz, także spoko. No i wjeżdżamy w perony Brukseli. Mind the gap. Dobra, gdzie tu jest wyjście teraz? Także taka to była podróż właśnie pociągiem Eurostar z Londynu do Brukseli. Jest godzina dokładnie 14:05, a o 14:04 bodajże? A może nie, o 14:05. O 14:05 miał przyjechać, więc co do minuty. Teraz trzeba opuścić dworzec, poszukać wyjścia przed. Jak rozumiem, nic tutaj, żadnego sprawdzania nie ma. Ochrona jest, czy tam policja, ale bez sprawdzania, bez odpraw żadnych. Nikt nic tu nie sprawdził, żadnego paszportu. Bezproblemowo oznacza się. I tego się trzymajmy. I w ten oto sposób znalazłem się w Brukseli, gdzie mam kilka godzin przerwy przed kolejnym pociągiem. Ale nie zamierzam siedzieć bezczynnie na dworcu i wykorzystam ten czas, żeby zajrzeć do centrum miasta i pokazać Wam, co warto zobaczyć w sercu Belgii. Zapraszam Was do kolejnego odcinka, w którym zabiorę Was na krótką wycieczkę po Brukseli, gdzie ruszymy dalej w kierunku Polski. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych części tej podróży pociągiem, zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.